Cześć, dzień dobry. Nazywam się Olga Micińska. Zajmuję się rzeźbą i stolarstwem, aktywnie łącząc czy też przeplatając te dwie dyscypliny. Każda z tych domen, artystyczna i rzemieślnicza, służy mi jako swego rodzaju soczewka do prześwietlania tej drugiej. Rzemiosło to dziedzina, która dostarcza mi sporą porcję usystematyzowanej i ugruntowanej wiedzy o materiałach, o technologii, czy też o kulturze ich stosowania. Oraz przybliża mi taką bardzo uziemnioną perspektywę postrzegania rzeczywistości. Działalność artystyczna natomiast pozwala mi tę pragmatyczną postawę nieustająco naginać. I tutaj właśnie tak obserwuję, że perspektywa sztuki oferuje po prostu bardziej eksperymentalne podejście, czy to do formy obiektu, czy też do procesu jego powstawania. I tym samym daje podstawy do wprowadzania w czyn swego rodzaju, można powiedzieć, takich aktów transgresywnych, czyli takich, które przekraczają nieustannie granice ustalonych konwencji, czy to estetycznych, czy to społecznych, czy konceptualnych. No tutaj rzemiosło nie ma tego aspektu, jednak w rzemiośle obserwujemy raczej pewną ciągłość rozwoju, bardziej prostolinijną. No i tutaj właśnie staram się używać bardziej bądź mniej świadomie tych kompetencji artystycznych właśnie do tego swego rodzaju prototypizacji rzeczywistości, czyli proponowania pewnych wizji nieistniejących. A z kolei wiedza rzemieślnicza pozwala mi na zmaterializowanie tych wizji. Jedną z takich propozycji, które staram się ostatnio rozwijać, jest historia o nieistniejącej gildii, czyli związkowej formacji rzemieślniczej, zrzeszającej osoby o pewnym fachu. Jest to format zakorzeniony jeszcze w tradycji rzemieślniczej, który staram się po prostu wymyślać na nowo. Ta wymyślona przeze mnie gildia opiera się przede wszystkim na postulatach feministycznych o inkluzywności i różnorodności, czyli przełamując też pewne takie tradycje związkowe, kreujące granice niedostępności. No i ten pomysł też wziął się, tutaj muszę wspomnieć, przede wszystkim z moich własnych doświadczeń pracy stolarskiej, czym też się zajmuję. I po prostu takiej też niezgody na to, jak wciąż ta dyscyplina stolarska jest bardzo zmaskulinizowana i taka wręcz sfortyfikowana pewnymi przekonaniami czy też zwyczajami. No i tutaj właśnie na cele tej opowieści gildia, którą tworzę w swoich projektach, jest gildią akurat cisielską, czyli wiążące ze sobą osoby zajmujące się konstrukcją stropów przy budynkach, czy też innych szkieletów drewnianych pod budowlę. Jest to o tyle istotne, że w tej propozycji kobiety, czy też osoby niebinarne będące członkiniami
takiego związku domy stawiają, a nie w nich gospodarzą. I jest to zamierzenie tutaj jest takie, że staje się to może pewną normą, a przynajmniej niczym nadzwyczajnym. Czyli tutaj jest właśnie to, bym powiedziała, właśnie naginanie rzeczywistości, czy też przyjętych norm społecznych, które staram się jakoś zakomunikować. Jest to też, muszę powiedzieć, w jakiś sposób projekt dość niespektakularny w swojej formie. To ta transgresja, o której mówiłam, jest może często ledwo zauważalna, ale jest to też zabieg poniekąd celowy, bo tutaj moim zamiarem jest, żeby ten projekt w jakiś sposób penetrował codzienność i właśnie tą nienadzwyczajność podkreślał. Więc stąd pewne też na przykład wybory środków albo estetyczne. Ta propozycja gildii ma dla mnie jeszcze jeden bardzo ważny aspekt, a mianowicie poszerzenia mojej własnej praktyki artystycznej o przedsięwzięcia kolektywne, czy też o nowe współprace, bo też muszę przyznać, że od jakiegoś czasu coraz mniej mnie interesuje taka praca indywidualna w pracowni, co też oczywiście czasem się zdarza, ale nie chcę, żeby tego typu praca i efektem końcowym był tylko i wyłącznie autonomiczny obiekt artystyczny. Staram się, żeby te obiekty, które wytwarzam, były też pewnym pretekstem do spotkań, do wymiany doświadczeń, czy też do edukacji, żeby właśnie takie obiekty służyły często nawet w symboliczny sposób jako węzły zawiązywanych relacji pomiędzy osobami, niż jako, tak można powiedzieć, wyniesione na piedestał właśnie autonomiczne obiekty sztuki. I tutaj podam może przykład jednej takiej pracy, która nie jest akurat pracą rzeźbiarską. Jest to cykl fotograficzny, nomen omen, pod tytułem Gildia, do którego zaprosiłam do sfotografowania różne osoby, które na co dzień zajmują się pracą techniczną. Są to często też artystki, z tym, że wtedy wybierałam też takie osoby, gdzie ten aspekt rzemieślniczy jest też bardzo istotny w ich pracy i jakby pogłębianie tego rodzaju wiedzy. Więc są to właśnie różne stolarki, spawaczki, czy też rolniczki. I wszystkie zostały sfotografowane przeze mnie w taki sposób, z którym czuły się możliwie komfortowo. Czyli często też we własnej przestrzeni pracy, bądź w takiej przestrzeni, w której doszło do naszego spotkania w warsztacie. Niekiedy sportretowane przeze mnie osoby noszą też odzież roboczą, jedwabną odzież roboczą, którą dla nich uszyłam. I o ile czuły się też komfortowo z tego rodzaju stylizacją, czy też prezentacją, to też tak je fotografowałam. No i tutaj ten projekt też w taki dość humorystyczny sposób gra celowo z wizerunkiem takiej typowej dziewczyny z kalendarza, która bardzo często też wisi w przestrzeni warsztatów stolarskich, z tym, że w tym moim cyklu osoby zostały przedstawione jako pewne siebie, pewne swojej wiedzy i swojej ekspertyzy, a nie zrecyklowane do ciał, czy też wręcz obiektów. I jest to też swego rodzaju, można powiedzieć, kampania propagandowa tego
stale rozwijanego przeze mnie projektu, właśnie promujący taki wyemancypowany wizerunek pracownicy. I tutaj, choć gildia, o której mówię, tak naprawdę nigdy oficjalnie nie została zawiązana i jeszcze nie istnieje, to ten projekt naświetlił jakąś jej namiastkę, można powiedzieć. Było to rzeczywiście jednym z założeń tego przedsięwzięcia, który ku mojemu zaskoczeniu udało się jakoś przynajmniej częściowo zrealizować, czyli w wyniku realizacji i publikacji tego cyklu osoby na nim przedstawione zaczęły się rozpoznawać, komunikować ze sobą, a często nawet podejmować nowe współprace. Więc tutaj właśnie obiekt artystyczny jakby wyszedł też poza swoje ramy, w przypadku fotografii dość dosłownie. I tutaj tak, ten cykl fotograficzny powstawał też równolegle z innym projektem na przestrzeni 2002 i 2023 roku, a mianowicie wystawa grupowa Siedziba Główna. No i tutaj Siedziba Główna to był właśnie taki projekt, który miał na myśli w założeniu przynajmniej czasowo zmaterializować tę gildię, a konkretnie jej biuro, czyli właśnie tutaj Siedziba Główna jako główny warsztat, można powiedzieć, tej gildii, czy też jakby zaplecze działalności. I tutaj kolejnym ważnym postulatem, który jakoś chciałam zarysować, oprócz właśnie zmiany pewnych tych norm w obrębie świata pracy rzemieślniczej, to też sama emancypacja wiedzy technologicznej, czy też właśnie wiedzy rzemieślniczej, która wciąż jest często postrzegana jako jakaś taka gorsza albo niższa, podrzędna wiedzy bardziej akademickiej, podczas gdy jest to też bardzo istotna ekspertyza przede wszystkim na polu rozwoju technologicznego, no a to ma też szersze znaczenie społeczne. Stąd tutaj zaproszone artystki, właśnie prace, które prezentowały, często miały bardzo mocny ten aspekt technologiczny, a niekoniecznie narracyjny. Wręcz bym powiedziała, narracja została zbudowana przez elementy techniczne. To właśnie wystawa Siedziba Główna z lekkim przymrużeniem oka zarysowała tą jakby potencjalnie istniejącą gildię, pokazując różne aspekty pracy technologicznej w możliwie bezpośredni sposób. I aby te wizje jakoś usystematyzować, uporządkować i poprowadzić przez nią odwiedzających, Siedziba Główna została podzielona na konkretne działy. Działy odpowiadały akurat zainteresowaniom, projektom bądź ekspertyzie konkretnych uczestniczek. Tutaj dodając też taki, można powiedzieć, aspekt bardziej personalny temu związkowi. I pierwszym i takim, można powiedzieć, kluczowym działem jest dział edukacji w Siedzibie Głównej. A to dlatego, bo jakby przekazywanie wiedzy jest swego rodzaju podstawą przetrwania dla rzemiosła, czyli tak jakby ciągłość tradycji i dalsze dzielenie się technikami
pracy manualnej. I tutaj na podstawy, na potrzeby tego działu edukacji wspólnie z artystką i spawaczką Harriet Rose Morley poprowadziłyśmy serię takich spotkań edukacyjnych w pracy w metalu oraz w drewnie, w wyniku których powstały obiekty zarówno jakby kolektywnie, pracy kolektywnej, jak i indywidualne, ale wszystkie oferujące możliwość rozwoju pewnych umiejętności. Kolejnym działem był dział transportu, któremu tutaj też przewodziła inna artystka, Stephanie Bachelet. I na potrzeby działu transportu akurat poprosiłam, aby pokazała skrzynie transportowe, które sama zbija do przewożenia swoich prac, coś, w czym się jakby bardzo też wyrobiła, ale tutaj właśnie dla mnie było bardzo ważne zwrócenie bardziej uwagi na ten aspekt również obecny w pracy artystycznej, czyli taki bardzo często niewidoczny, a jednak aspekt troski, czyli bezpiecznego przewożenia prac, które sama jakby opanowała i wykonuje po swojemu. Innym działem był dział pism, gdzie właśnie praca manualna została ujęta w słowa, nadając tym samym pewnej ważkości, tym czym gildia się zajmuje. Oraz można powiedzieć w jakiś sposób pokrewny dział pism, dział Public Relations, czyli z kolei dział, który zajmuje się promocją działalności i upubliczeniem tego, co ten fikcyjny związek robi. Dział Public Relations też w sposób bardzo taki przekorny był prowadzony przez dwie performerki, takie persony bezrobotnych stewardess, asystentek, czyli jakby kobiet typowo pracujących w usługach, a tutaj w taki dość niepokorny sposób prezentowały gildię w formule performance'u noizowego, czyli po prostu robiąc hałas, można powiedzieć. Dział przemysłu z kolei to jest takie było wyjście jakby od pracy rzemieślniczej, manualnej, warsztatowej ku produkcji seryjnej. No i taki najbardziej, można powiedzieć, eksperymentalny i nieoczywisty dział to dział spraw wewnętrznych i zewnętrznych, który z kolei rozpatrywał różne aspekty bardziej efemeryczne związane z pracą fizyczną, czyli dystrakcje, pewne jakieś osobiste uwarunkowania, czy też wierzenia, które niekoniecznie służą produktywności, ale są jakby nieodzownie też potrzebne w budowaniu pewnego świata i ekspertyzy. Więc i tutaj muszę powiedzieć, że zarówno właśnie projekt, ten cykl fotograficzny, jak i projekt wystawy Siedziba Główna, gdzie też zajmowałam taką rolę, można powiedzieć, nie tylko artystyczną, ale również poniekąd organizatorską, czy też nawet, można powiedzieć, kuratorską. Rozwijałam się też w pewnej paraleli do innego przedsięwzięcia, które wciąż rozwijam. Jest to projekt, taki można powiedzieć, pata instytucji, The Building Institute, czyli jest to znów taki byt, można powiedzieć, bardzo konceptualny, w żaden sposób nie jest sformalizowany, ale jest dla mnie takim wytrychem, czy też, jak to czasem mówię, taką kolektywną macką mojej własnej praktyki artystycznej, za pośrednictwem którego staram się wesprzeć inne osoby na rynku pracy rzemieślniczej.
w moim przypadku przede wszystkim stolarskiej, ale nie tylko. I tutaj za pośrednictwem tego projektu The Building Institute próbuję po prostu oferować te zasoby, które dotąd jakoś udało mi się wypracować, czyli już pewne doświadczenie techniczne, czy też fizyczny warsztat i narzędzia oraz siatkę profesjonalnych znajomości po to, aby innym skrócić tę ścieżkę wejścia na tę scenę pracy zawodowej w podobnych specjalizacjach. I tutaj, podobnie jak w siedzibie głównej, najważniejszym dla mnie aspektem jest właśnie ten aspekt edukacyjny, bo też generalnie mam duże przekonanie o tym, że sztuka w aspekcie edukacji ma bardzo wiele do zaoferowania, ale w sposób może bardziej też eksperymentalny. Więc tutaj jakoś staram się też wskrzecić w swoim własnym zakresie taką właśnie tradycję czeladniczą i przyjmować do siebie, do warsztatu różne osoby, którym po prostu pokazuję, jak pracować z materiałem, jak obrabiać drewno, ale też rozmawiamy o różnych innych aspektach, bardziej można powiedzieć nawet administracyjnych, związanych z tego typu pracą. I tutaj ostatnio przez okres niemalże 2 lat gościłam właśnie w swoim warsztacie młodą artystkę i też rzemieślniczkę Mathilde Klerk-Verhoeven, z którą ostatnio wspólnie zrealizowałyśmy projekt, który stał się dla nas swego rodzaju takim majstersztykiem. Czyli to jest kolejne pojęcie, można powiedzieć, średniowieczne, które tutaj interpretuję na nowo. Majstersztyk, czyli taka praca, można powiedzieć, kulminacyjna, czy też będąca pewną konkluzją ścieżki edukacyjnej. No i tutaj to, co właśnie stało się tą pracą wieńczącą nasz wspólny trajekt, to była instalacja rzeźbiarska, zbudowana z wykorzystaniem technik ciesielskich, czyli przy pomocy dużych belek dębowych i tradycyjnych łączeń ciesielskich. Tytuł instalacji to jest Journeyless Crops, co jest dość trudno przetłumaczalne na polski, bo jest to tak naprawdę pewna gra słowna, nawiązująca do właśnie pojęcia czeladniczki, z tym, że w taki dość lekki, muzyczny sposób. I ta nasza praca została wystawiona w ramach Irlandzkiego Biennale Sztuki Współczesnej IWA International, które w tym roku odbywało się pod tytułem The Gleaners Society, czyli społeczność zbieraczy. I ta instalacja właśnie stanowiła swego rodzaju portal do tego świata zbieraczy, czyli osób, które gromadzą resztki po oficjalnych plonach. I my same też poniekąd postawiłyśmy się w takiej roli zbieraczek, a konkretnie to, co zbierałyśmy, to były różne źródła wiedzy technicznej, ciesielskiej, na podstawie których wypracowałyśmy też własne metody pracy, znów opierając się często na czynnikach bardzo osobistych, czy też swoich własnych zainteresowaniach. I gdzieś tutaj to wszystko łączy się w tej historii o gildii też z takim podejściem jakby otwierania
nowych sposobów wejścia w świat, który jest obwarowany pewnymi konwencjami. Więc tak, ta nasza konstrukcja bramy została też opatrzona serią narzędzi zaproponowanych przez Mathilde. Są to narzędzia, które w swojej naturze mogą być obsługiwane tylko i wyłącznie przez dwie osoby jednocześnie, więc tutaj jest taki bardzo, można powiedzieć, zgrabny, symboliczny sposób przedstawiony ten aspekt ciągłej współpracy, zwłaszcza przy przenoszeniu dużych belek, niezwykle potrzebny. A do tego zawieszone na konstrukcji, czy też jakby zainstalowane w różnych miejscach były też elementy rzeźbione, czy też polichromie wykonane przeze mnie, które stanowiły swego rodzaju metafory tego typu współpracy naszej, czy też innych członkiń naszego fikcyjnego związku. I tutaj, no właśnie, ten projekt stał się dla mnie taką bardzo ważną kulminacją pewnego założenia o tym właśnie, jak współczesna gildia mogłaby funkcjonować. To są takie 3 projekty, które chciałam przedstawić, żeby zarysować, jak pewne konwencje artystyczne mogą być poszerzane przez działania bardziej performatywne albo w bardziej bezpośredni sposób użyteczny społecznie. I zaznaczając to, że jakby rzeźba nie musi się kończyć na obiekcie artystycznym, ale może być bardzo wielowymiarową pracą z przestrzenią wokół nas, nie tylko fizyczną, ale też tą właśnie bardziej opierającą się na wsparciu innych. Więc mam nadzieję, że jakoś przez te 3 przykłady udało się taką wizję czy też propozycję pracy artystycznej zarysować.